Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam rodzinne mieszkanie w kamienicy, w którym drewno miesza się z kolorami, przepięknymi odcieniami zieleni i pomarańczu. Cześć, jesteśmy Clue, jesteśmy studiem projektowym z Wrocławia. Głównie tutaj realizujemy nasze projekty i tutaj mamy też nasze biuro projektowe przy ulicy Sudeckiej. Poza tym bardzo lubimy podróżować, więc jesteśmy otwarte na propozycje projektów poza granicami naszego miasta. Tak jest. A ja chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o naszą pracę, to najbardziej lubimy takie sytuacje, kiedy spotykamy ludzi bardzo otwartych na nasze pomysły i takich, którzy mają od samego początku do nas bardzo duże zaufanie. No i właśnie dzięki takiemu połączeniu powstają projekty, z których jesteśmy najbardziej zadowolone i efekty takiej współpracy będziecie mogli zobaczyć właśnie tutaj na tym filmie. Już kiedyś pokazywałam Wam inne mieszkanie w tej samej kamienicy. To było mieszkanie Klaudii i link do niego zostawię Wam w opisie filmu. Tam również były takie drewniane, oryginalne drzwi, tak jak tutaj. To naprawdę świetne, że udało się je zachować. I tu z mojej drugiej strony jest duża szafa na ubrania. Tu jest wieszak na kurtki, a tu bardzo dużo półek, więc mieści się w środku cała masa rzeczy. Z tej strony mamy siedzisko w charakterystycznym zielonym kolorze, który będzie się tutaj powtarzał, a nad nim duże lustro. Więc w przedpokoju wszystko, co potrzebne jest, a oprócz tego są też wejścia do wszystkich pokoi, czyli do sypialni, do pokoju dziecięcego oraz przede wszystkim do salonu z kuchnią. Istotnym elementem tego projektu są mocne odcięcia kolorystyczne. Możemy je znaleźć w zabudowie kuchni, w łazience oraz na suficie w sypialni. Kuchnia łączy w sobie dwa kolory. Przede wszystkim zgaszoną ciemną zieleń i pomarańcz w dwóch wersjach. Energetyczny na uchwytach oraz nóżkach od wyspy oraz taki bardziej stonowany na stołkach i blacie, który jest prawdziwym lastryką. Szuflady w wyspie są na wcisk, na górze płytsze, niżej głębsze, w których mieści się więcej rzeczy. W dodatku są bardzo szerokie, chyba 2 razy szersze niż normalne. Z tej strony również są szuflady, tylko już takie typu cargo. Tu dalej jest zmywarka, na górze półki, też szafki są bardzo wysokie. Dalej mamy otwarte półki na bardziej dekoracyjne rzeczy, lodówka i na końcu drzwi do łazienki. Zostały pomalowane na ten sam kolor. W dodatku uchwyt jest taki sam, jak na przykład do lodówki. Więc świetnie się tutaj wpasowały, a dzięki temu, że nad nimi została jeszcze dorobiona taka zaoblona zabudowa, to tak naprawdę to wejście do łazienki jest częścią tej zabudowy kuchennej i wszystko bardzo ładnie i spójnie wygląda. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu znajduje się płyta meblowa, taka sama jak na frontach szafek. To kolejny fajny sposób na wykończenie tej ściany nad blatem. W części wypoczynkowej znajduje się duża, bardzo wygodna sofa, oczywiście utrzymana w konwencji kolorystycznej całego mieszkania. Przed nią jest stolik ręcznie robiony z betonu, dzięki czemu ma bardzo stabilną konstrukcję. A ponieważ został zamówiony u rękodzielniczki, można było poprosić o trochę wyższe nogi, tak żeby stolik wysokością bardziej pasował mieszkańcom. Gdy kupujemy coś z masowej produkcji, nie mamy możliwości takiej personalizacji. I sofa jest zwrócona w stronę ściany, na której znajduje się bardzo ładna szafka. Dlaczego? Naszym klientom zależało, aby telewizor nie był na pierwszym planie w salonie. Dlatego zaproponowałyśmy jego częściowo zamykaną zabudowę, dzięki czemu możemy ukryć go za ratanowymi przesuwnymi drzwiami. I motyw ratanu przewija się także w sypialni przy okazji zabudowy garderoby. Często nad stołem robi się lampę sufitową, tu jednak to nie było takie proste, ponieważ kabel do nowej lampy trzeba by było pociągnąć albo od lampy na środku pokoju, wokół której jest sztukateria, albo najlepiej od strony ściany, a ściany wszystkie są również zakończone sztukaterią, więc żeby jej nie niszczyć, trzeba było poszukać innego rozwiązania. I często puszcza się kable na wierzchu, to też może fajnie wyglądać, ale tutaj rozegrano to inaczej i po prostu jest lampa ścienna na wysięgniku, która doświetla stół.
Jeśli chodzi o sypialnię, to podzieliłyśmy ją na dwie strefy. I oprócz strefy takiej typowo sypialnianej stworzyłyśmy jeszcze garderobę, która została oddzielona od tej strefy sypialnianej ścianką wysokości 1,40 m. Ścianka, o której wspomina Klaudia, z tej strony ma tapicerowane panele, więc pełni też funkcję zagłówka i niżej z dwóch stron są również gniazdka i włącznik do światła, więc tak naprawdę pełni znacznie więcej funkcji niż tylko podział pokoju na dwie strefy. A co ciekawe, zwróćcie uwagę, że ścianka nie dochodzi do ściany, więc w jaki sposób został tu doprowadzony prąd, skoro kable nie ciągną się po podłodze i sama podłoga również nie została zniszczona? Otóż jedna deska została podważona, podniesiona i pod nią został pociągnięty kabel do ściany, a następnie deska została położona z powrotem, więc bardzo fajny patent. Ponieważ taka ścianka w formie zagłówka i w miejscu przejściowym jest bardzo narażona na dotyk i różne uderzenia, po pomalowaniu została dodatkowo zabezpieczona lakierem, takim jakim zabezpiecza się meble. Ściany w całym mieszkaniu są jasne, jednak nie białe, dzięki czemu wnętrza sprawiają wrażenie cieplejszych, bardziej przytulnych. Również listwy przypodłogowe zostały pomalowane na ten sam kolor. I w pozostałych pokojach białe są sufity, a tu w sypialni nie. Tutaj pojawia się na suficie zieleń, która trochę przechodzi też na ścianę, tworząc taką odwróconą lamperię. W pokojach dziecięcych oczywiście królują zabawki, ale są też takie elementy, które wpływają na to, jak będziemy się czuć w danym wnętrzu, jak będziemy je odbierać, nawet wtedy, kiedy na podłodze będzie bałagan roku. I to są takie elementy jak ściany, tapety, na przykład lampy, które są wysoko i mogą bardzo dekoracyjne formy przybierać, czy stała zabudowa. W tym pokoju pod oknem zostało zrobione siedzisko, pod którym znajdują się szuflady na zabawki. Z tej strony mamy szafę, a druga jest w tym miejscu, jest wtopiona w ścianę. Jak to możliwe? Wytłumaczę Wam więcej od strony łazienki. Łazienka jest takim pomieszczeniem, z którego jestem szczególnie zadowolona, chociaż pozornie ma dosyć trudny kształt. Jest bardzo wąska i wysoka, a klientom zależało na tym, żeby znalazła się tutaj i wanna, i prysznic, i dodatkowo jeszcze pralka, suszarka w zabudowie, plus szafa gospodarcza. Wpadłyśmy na pomysł, żeby stworzyć taką strefę i odciąć ją kolorystycznie. Stąd pomysł właśnie takiej zielonej bryły, który myślę, że naprawdę fajnie tutaj wypada, bo sprawia, że łazienka optycznie jest szersza i myślę, że całość bardzo zgrabnie się komponuje. W łazience jest gigantyczna szafa po sam sufit z całą masą miejsca do przechowywania. Tutaj też jest ukryta pralka i suszarka. A dalej, za tą ścianą, jest kolejna szafa, właśnie ta, do której jest dostęp od strony pokoju dziecięcego. I na końcu za tymi wszystkimi szafami powstała wnęka, która została wygospodarowana na prysznic. I tu przy oknie jest dużo światła, na ścianach nie ma płytek, tylko jest mikrocement. Na górze jeszcze jest ta wnęka wydzielona takim dekoracyjnym łukiem i jak dla mnie ten prysznic totalnie ma klimat wakacji we Włoszech. Chociaż zieleń zdecydowanie zdominowała wejście do łazienki, to jednak w tej dalszej części mamy dużo innych kolorów. Zobaczcie na te cudowne płytki, tylko na nich pojawiają się różne odcienie żółci i brązów. W tym filmie to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału, obserwowania nas na Instagramie, a przede wszystkim zapraszam do naszego sklepu na wnętrzazewnętrza.pl. Pa, pa!